Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition, ostatnim w tym roku tak naprawdę, w momencie kiedy to oglądacie, pewnie oglądacie to dokładnie 29 grudnia. Dzisiaj przygotowałem dla Was grę 007 Nightfire, w zasadzie, no tak, myślałem, że to ma podtytuł jeszcze James Bond. Parę takich słów wprowadzenia na temat Jamesa Bonda. Nie jestem wielkim fanem filmów z Bondem. 2 albo, no nie więcej, z 5 lat temu zrobiliśmy sobie z żoną maraton oglądania wszystkich Bondów od Doktora No do, nie pamiętam, to chyba było już albo Quantum of Solace, albo ten ostatni, trzeci Bond z Danielem Craigiem. Obejrzeliśmy sobie te Bondy, no ogólnie powiem Wam, że fajnie się to ogląda. Znaczy te stare Bondy, no to wiadomo, że to jest takie dosyć, były archaiczne. Ale tak oglądając te wszystkie Bondy jakby ciurkiem, miałem taką refleksję, że chyba w mojej opinii najgorsze Bondy to były właśnie te z Pierce'em Brosnanem, bo były one takie najbardziej w ogóle oderwane od rzeczywistości i pełne jakichś głupot totalnych. Nie znaczy to, że wcześniejsze Bondy nie miały tego, bo Bond zawsze był takim filmem, który miał jakiś tam taki pierwiastek science fiction i w ogóle jakichś takich odjechanych rzeczy, ale wydaje mi się, że właśnie te z Pierce'em Brosnanem jakby za bardzo się oderwało od rzeczywistości i w mojej opinii te Bondy były chyba najgorsze tak naprawdę. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o te moje ulubione Bondy, no to te z Danielem Craigiem, które w zasadzie jakby usuwały ten element tego science fiction gdzieś, nie? Że te Bondy były bardziej tak osadzone w rzeczywistości, to było spoko. No ale to oczywiście też fajnie zobaczyć te Bondy, jak zmieniały się, bo każdy był w innym okresie, w innym czasie tworzony. Inna była kultura, inna była jakby, wiecie, technika, technologia, to wszystko jakby było dostosowane do danych czasów i to fajnie się ogląda, chociaż rzeczywiście te Bondy pierwsze z Rogerem Moorem są mocno niezjadliwe i te potem z Seanem Connery no też są ciężkie w oglądaniu. Nie twierdzę, że to są złe filmy, ale to powiedzmy sobie szczerze, widać, że ten archaizm tam mocno wychodzi. Jeżeli chodzi o gry, grałem w jakieś gry z Bondem. Szczerze mówiąc dzisiaj nie pamiętam, ale wiem, że były jakieś gry na Commodore C64, pewnie jakiś License to Kill się gdzieś tam pojawiło, ale nigdy jakoś tam nie za bardzo przykładałem uwagę do tego, że jest to gra z Bondem i nie były to tytuły, które jakoś tam specjalnie chciałem zagrać. No i w którymś momencie na PC-ta trafił do mnie właśnie Nightfire. Gra, którą ogrywałem dzisiaj była ogrywana na konsoli Xbox i są pewne zmiany względem tego, co mogliśmy zobaczyć na PC-cie. I pamiętam, że Nightfire był grą, która mi się bardzo podobała. Znaczy, nie pamiętałem ani jednego w zasadzie poziomu, w którym się grało, ale pamiętałem, że pozostawiła po mnie tak dobre wrażenie, że stwierdziłem, że gra była naprawdę spoko. Faktycznie dało się odczuć, że się gra Bondem, był dostęp do tych różnych świetnych gadżetów różnych i gra była ogólnie w porządku. I postanowiłem sobie ją dzisiaj sprawdzić i pewnie w tym to było grane, troszkę Was tymi Bondami pomęczę, bo na Xboxa mam chyba 6 tych Bondów i zamierzam wszystkie sprawdzić. Niekoniecznie jeden po drugim, ale będę je sukcesywnie sobie sprawdzał. I powiem Wam tak, pierwsze moje zagranie, bo gra wcale nie jest najnowsza, jest ona z 2000 roku. Pojawiła się ona gdzieś tam przy premierze któregoś Bonda, nie pamiętam który, chyba Die Another Day. I słuchajcie, sama gra sprzedała się w 5 milionach kopii, to wcale nie jest mały wynik. I to co ciekawe, jest ona oparta na licencji filmowej, na licencji Bonda, ale nie jest to jakby rip-off filmu, tylko postanowiono zamiast, tak jak zazwyczaj się robi, gdy mamy gry na podstawie filmu, że jest to w zasadzie gra, która podąża śladami filmu, postanowiono zrobić coś zupełnie nowego i wymyślono nową fabułę. I trzeba przyznać, że twórcy podeszli do sprawy naprawdę poważnie, bo mamy nawet początkową piosenkę, która została dla tego Bonda stworzona, również z tą animacją. Zawsze te animacje były świetne w Bondach początkowej, tutaj też coś takiego jest. Mamy tutaj oczywiście Pierce'a Brosnana, który użyczył swojej twarzy do tegoż Bonda, natomiast głosu już niestety nie podkłada. No i mamy zupełnie nową fabułę, tak? Historia opowiada o jakimś psychopacie, który kradnie bomby atomowe, przejmuje jakąś stację kosmiczną amerykańską, militarną, no i oczywiście, jak to zwykle w Bondach bywa, zamierza zniszczyć świat tymi rakietami nuklearnymi, strzelając nimi właśnie z tej
stacji kosmicznej. No i Bond oczywiście wraz z kobitkami takimi zamierza oczywiście ich powstrzymać. Zawsze mi się wydawało, że stworzenie gry z Bondem jest dosyć trudne, dlatego że to nie może być prosta skradanka, to nie może być prosta strzelanka, tam muszą być te elementy, które są dla Bonda takie dość wyraziste, czyli używanie gadżetów, korzystanie z samochodu i właśnie w Nightfire to się udało. Nightfire to taki miszmasz różnych gatunków. Mamy trochę strzelania, mamy trochę skradanki, mamy jeżdżenie samochodem, pojawi się nawet pływanie samochodem, co też było w którymś Bondzie pokazane, czyli że samochód zamienia się w łódź podwodną. Dużo tych elementów tutaj starano się zamieścić i faktycznie wiele z tych elementów, nie wszystkie, bo wiele z tych poziomów zostało naprawdę fajnie dopracowane, aczkolwiek muszę przyznać, że niektóre z nich są bardzo krótkie i czasami kiedy wiesz co zrobić, to w zasadzie jeden poziom możesz skończyć nawet w 10 minut albo i nawet mniej. Natomiast muszę przyznać, że całkiem fajnie to wyszło. Gra też ma w mojej opinii takie, może nie błędy, ale założenia, które w mojej opinii niezbyt mi się podobały, to na przykład to, że nie ma tutaj krwi. Przeciwnicy po prostu przyjmują strzały jak tekturowe pudła i po prostu padają i znikają, co w mojej opinii też jest dosyć słabe, ale pewnie tutaj chodziło o to, żeby ten rating był jak najniższy. Tak jak wspomniałem, w Bondzie mamy te wszystkie elementy, więc mamy te gadżety, robienie zdjęć z zapalniczką, laser w zegarku, jakiś tam dekryptor, który Ci kody, o Jezu, zgaduje, tak, na przykład do drzwi. Tutaj też kilka fajnych elementów, które twórcy zawarli. Oczywiście to są, dzisiaj takie rzeczy mogą śmieszyć, ale w tamtym czasie to naprawdę było dosyć takie, może nie nowatorskie, ale robiło wrażenie, że na przykład kody możemy zdobyć albo z komputera, albo możemy użyć dekryptora i tam ten kodzik sobie ściągnąć. Także to były takie rzeczy, które fajnie wpisywały się w całą tą mitologię, że tak powiem, Jamesa Bonda. Oczywiście nie zabrakło też strzelania, mogliśmy używać pistoletu z tłumikiem, różnych innych wymyślnych broni, które Bond na kolejnych poziomach oczywiście zbierał. Wszystko było okraszone oczywiście cutscenkami, gdzie mogliśmy podziwiać twarz Pierce'a Brosnana i ogólnie powiem Wam, że oprawa nawet na dzisiejsze czasy, no może nie robi wrażenia, no bo ale nie odrzuca. Nie jest to gra, która się brzydko zestarzała, a jest to jeden z pierwszych Bondów tych trójwymiarowych, jeżeli nie pierwszy, chociaż nie, był GoldenEye jeszcze na Nintendo 64. Na Xboxie był to pierwszy Bond, który został wydany, natomiast faktycznie tam wcześniej te Bondy się pojawiały na Nintendo 64, o czym w ogóle zapomniałem. I powiem Wam, że fajnie się w to grało. I na początku miałem takie wrażenie właśnie, że ta gra jest strasznie archaiczna i niegrywalna, ale z czasem, kiedy kolejne poziomy zacząłem przechodzić, doceniałem tą różnorodność przede wszystkim, bo gra jest bardzo różnorodna. A to trzeba gdzieś tam jakieś linki użyć, a to coś tam, a to gdzieś tam jakieś kody ściągnąć, a to laserem coś tam wyłączyć. Także dużo takich elementów jest fajnych, które powodują, że ta gra jest bardzo zróżnicowana. Tak? No i na przykład jest też to, że do kilku problemów możemy podejść na kilka sposobów. Możemy, nie wiem, spróbować wyłączyć lasery albo gdzieś tam przemknąć obok i tak dalej. Oczywiście to jest tak archaicznie, można powiedzieć, proste, że raczej te wybory są, można powiedzieć, takie bardzo kosmetyczne, bo gra jest bardzo liniowa, tak? To jest jakby jedna droga, jeżeli w pewnym momencie napotykamy jakiś problem, to droga się rozwija na dwa i potem znowu się łączy, także tutaj nie ma jakichś cudów. Podejrzewam, że też trudne było, znaczy ta gra jest bardzo krótka, bo można ją skończyć w jakieś 4-5 godzin i problemem pewnie było to, że ta różnorodność i opracowanie tych wszystkich mechanik nie pozwoliło tak do końca żadnej tej mechanice do końca rozwinąć skrzydeł i te poziomy, tak jak mówię, są krótkie, ale w pewnym momencie zauważyłem, że Nightfire jest grą trudną. Trudną, czego nie pamiętałem, gdy grałem na PC. Trochę mnie to, powiem szczerze, zdziwiło. Jest jeden taki poziom, kiedy sterujemy samochodem, który zamienia się w łódź podwodną. No i tam unikamy przeciwników, musimy unikać min, żeby dopłynąć do plaży, potem ścigać takiego pływającego drona. I wszystko to trzeba jakby zrobić w jednym ranie, ponieważ gra nie ma za bardzo checkpointów, więc każdy poziom od początku do końca musisz przejść za pierwszym razem. I ten poziom właśnie z pływaniem to przechodziłem chyba ze 20 razy. Już mnie krew zalewała po prostu. Moje męczenie chyba w 1,5 godziny. Myślałem, że mnie coś tam po prostu
zaraz rozniesie i powiem Wam, że nie pamiętałem tego z wersji PC-towej, że to było takie trudne. I co się okazało? Okazało się, że wersja PC-towa, w którą ja grałem na początku, była pozbawiona wszystkich elementów, gdzie sterowało się samochodem. Nie pamiętam, czy ten element z pływaniem samochodem był, natomiast na pewno nie było tych elementów, gdzie samochodem się kieruje. Było to o tyle dziwne, że te sekcje, że tak powiem, wyścigowe zrobiła zupełnie inna firma i one się pojawiły tylko i wyłącznie na konsolach, natomiast na PC-tach zostały w ogóle ich nie było, co jest w ogóle jakieś absurdalnie dziwne. I podejrzewam, że właśnie przez to wydawało mi się, że ta gra jest właśnie trudna, bo tego wcześniej nie było. Wcześniej to był po prostu FPS, a tutaj dostaliśmy jeszcze te elementy właśnie sterowania pojazdem. No w każdym razie, jest kilka momentów, gdzie można się mocno zaciąć i są to elementy trudne, ale też powiedzmy sobie bez przesady, to nie jest Dark Souls, ale faktycznie można tutaj utknąć na dłuższą chwilę, zwłaszcza, że tak jak mówię, no nie ma tych checkpointów i musisz zrobić perfect runa od początku do końca, bo inaczej to niestety musisz rozpoczynać rozgrywkę od nowa. Również oprawa jest całkiem niezła, muszę przyznać, że oprawa wypada bardzo w porządku, owszem, no widać, że to jest gra, która ma już ponad 20 lat na karku i widać, że czasami lokacje są puste, ale w mojej opinii nie wygląda to aż tak źle. Jest odpowiednia ilość detali w lokacjach, na tyle powiedzmy są te lokacje bogate, że nie czułem takiego znużenia tą grą i powtarzalności. Pamiętam, że tutaj niepopularna opinia, że kiedyś na emulatorze odpaliłem sobie tego GoldenEye'a z Nintendo 64 i gra mi się wydawała strasznie pusta. Tam nic nie było w zasadzie, tylko przeciwnicy i puste lokacje. I pamiętam, że mnie strasznie to raziło. I tutaj tego nie ma. Oczywiście to też nie jest gra, która możemy powiedzieć, że ona się ładnie zestarzała, bo nie zestarzała się aż tak ładnie. Owszem, nie wygląda to źle, ale powiedzmy sobie szczerze, no można się uśmiechnąć pod nosem, gdy się patrzy na te screeny, aczkolwiek, no tak jak mówię, nie wygląda to najgorzej w mojej opinii. Jest to oczywiście jak najbardziej do ogarnięcia i do zagrania. Dodano też tutaj tryb multiplayer. Niestety w tryb multiplayer nie grałem z tego względu, że no nie mam Xboxa podłączonego do sieci i w wersji na PC też nie grałem. Pamiętam, że GoldenEye na Nintendo 64 wyróżniał się bardzo potężnym trybem multiplayer, który przez to chyba właśnie GoldenEye jest uważany za jedną z najlepszych gier na Nintendo 64, właśnie przez ten fajny tryb multiplayer. Tutaj tego niestety nie sprawdzałem. Pytanie, czy dzisiaj warto zagrać? Powiem Wam tak, no to zależy. Jeżeli jesteście fanami Bonda, to wydaje mi się, że ta gra jest o tyle ciekawa, że jest to tytuł, który nie opiera się na filmie, ale próbuje sprzedać nam swoją własną historię. I to jest w mojej opinii bardzo pozytywne i pozwala zagłębić się bardziej w tą historię, bo wiecie, jak odtwarzamy to, co widzieliśmy w filmie, to zawsze jest takie a tutaj mamy jakby nową historię, można powiedzieć, że nową część Bonda i to jest w mojej opinii dobre. Pozostałe Bondy, które będę dla Was omawiał, jeżeli się nie mylę, mam nadzieję, że się nie mylę, wszystkie te części były już oparte na filmowych adaptacjach, były to filmowe adaptacje, więc nie były one niczym nowatorskim, aczkolwiek no myślę, że chętnie sobie sprawdzę te Bondy, bo w mojej opinii to jeżeli Nightfire na Xboxa był najstarszy, no to też najgorszy, więc kolejne te adaptacje powinny wyglądać lepiej, ale coś mi się nie wydaje, że tak będzie. Niemniej, dzisiaj warto zagrać, słuchajcie, powiem Wam tak, nie jest to gra, która wyrwie Wam 40-50 godzin, to jest gra, którą sobie zaczniecie grać po śniadanku, a gdzieś koło obiadku sobie ją skończycie i tyle. Nie jest to też tytuł, który zapamiętacie na lata, bo tak jak mówię, ja gdy kończyłem go na PC nie zapamiętałem nic z tego Bonda, ani jednego poziomu. Nawet powiem Wam, że jak grałem dzisiaj, to mi się zupełnie to nie przypomina, ale pozostało to fajne uczucie, że była to fajna, zróżnicowana gra, która oferowała dużo różnych możliwości. No i że że dało się poczuć, że się jest tym Bondem. I to chyba jest najważniejsze w tym. Jeżeli w grze o Bondzie czujesz, że jesteś Bondem, no to czego chcieć więcej. To chyba to jest podstawa. Natomiast no warto sobie zagrać, myślę. Tytuł, tak jak mówię, na PC-cie obcięty z tych naprawdę fajnych poziomów, gdzie steruje się pojazdami, a szkoda, bo naprawdę te poziomy są bardzo w porządku, więc najlepiej zagrać na konsoli. Gra wyszła i na PlayStation 2, i na GameCube'a, i na Xboxa. Oczywiście wersja na Xboxa może się pochwalić najwyższą rozdzielczością, 480p i działa na szerokim ekranie.
Natomiast te pozostałe chyba są już tylko 4:3 w proporcjach ekranu. No i oczywiście ta rozdzielczość pewnie na PlayStation 2 jest jakieś 480i, o ile dobrze kojarzę. Nie grałem, ale na pewno jeżeli chodzi o wersję Xboxową, będzie to najlepsza wersja, jeżeli chodzi o klatkarz, płynność i rozdzielczość. Także polecam, słuchajcie, jeżeli nie graliście, macie okazję sprawdzić. Bardzo fajny tytuł, bardzo przyjemnie mi się grało i kurde, no czego chcieć więcej. Aż powiem Wam, że po zagraniu w Nightfire nabrałem jeszcze większej chęci na sprawdzenie tych pozostałych Bondów, które mam wszystkie na Xboxa, które się pojawiły i pewnie one w to było grane będą się tutaj co jakiś czas pokazać. Na koniec możecie pokazywać. Na koniec możecie powiedzieć, który jest Waszym ulubionym Bondem. To jest w sumie ciekawe. Ja uważam, że najlepszy Bond w mojej opinii to był nie Casino Royale, ten trzeci z Danielem Craigiem. Jak on się nazywał? Nie Quantum of Solace, tylko Spectre? Teraz nie pamiętam. Ten trzeci chyba z Danielem Craigiem mi się podobał najbardziej. A jeżeli chodzi o Bondy, które podobał mi się najmniej, to będzie któryś z Pierce'em Brosnanem, faktycznie. Nie wiem, który dokładnie. Chyba ten, nie GoldenEye, tylko ten drugi. Die Another Day to było, czy coś takiego? To chyba było dosyć kiepskie i takie głupkowate trochę. Ale dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. No, to tyle. Jako że jest to ostatni odcinek, to było grane w tym roku. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, szczęśliwego nowego roku, fajnego Sylwestra. No i widzimy się w 2022, gdzie będziemy ogrywać, będę dla Was omawiał kolejne retro gry z przeróżnych konsol. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.